Dzień dobry, cześć Wam. Witam Was w nowym 2023 roku. W związku z tym przygotowałam bajkę pod tytułem Przepowiednia. Pewnego dnia w parku na ławce usiadła cyganka, ale taka prawdziwa cyganka, która wszystko widziała i to, co było trzeba na ten czas, wiedziała. Gdy tak siedziała, zastanawiała się. Widać było, że myśli o czymś intensywnie. Po chwili przysiadł się na tą ławkę taki gdzieś 12-letni chłopiec. Wyjął komórkę, zaczął coś tam w niej pisać. Widać było, że był ogromnie zaangażowany. Cyganka odwróciła głowę w jego stronę i gdzieś tak po 10 minutach odezwała się. Chłopcze, mogę ci pomóc? Chłopiec milczał. Zaskoczony był, bo właściwie był bez odzywania się do niej, był bez znania jej, a ona mówi, że może mu pomóc. Ale tak jednak w jej stronę z ciekawością się odwrócił. Cyganka uznała, że to jest znak zgody i zaczęła do niego mówić. Oj, widzę, że wybiegłeś z domu mocno podenerwowany. Jakaś awantura była. Mamie nawsadzałeś i ojcu. Wiesz, co ci powiem? Wróć do domu i przeproś. Widzę, że pytasz kolegę, pisząc w komórce do niego, jak masz się zachować. No jeśli zechcesz posłuchać mojej podpowiedzi, idź i przeproś. Bo nawet jak nie wiesz, dlaczego rodzice ci to powiedzieli i byłeś bez zrozumienia, to na pewno zrobili to słusznie. Kiedyś może w przyszłości zrozumiesz. Chłopiec spojrzał. Nie wiedział, czy ma być przerażony, czy przestraszony. Szybko się zerwał z ławki i poszedł. Cyganka wróciła do domu i opowiedziała wszystko, co się zdarzyło w parku. Ojciec do niej powiedział: słuchaj, jesteś prawdziwą cyganką. Masz talent. Potrafisz podpowiadać w ramach tego, co widzisz, jak się trzeba zachować. To wyjątkowy talent. No tak, ojcze, ale chłopiec bez reakcji odszedł, a na jego twarzy nawet momentami widziałam przerażenie. No ale mu podpowiedziałaś. Na pewno wszystko dobrze zrobi. Może tak, ale czy będę go widziała? Może. Jakaś taka była już trochę pogodzona z tym, no bo ojciec ją pochwalił. No ale co z tego? Parę dni potem poszła z koleżanką do kawiarni na kawę. Koleżanka z nią rozmawiała, była ogromnie radosna, zadowolona. Opowiadały obie. Po 2 godzinach się rozstały, ale cyganka jeszcze została w kawiarni, bo pomyślała, że jak tu zostanie, to lepiej przemyśli całe te spotkanie. Domówiła jeszcze jedną kawę, siedziała i ją piła w samotności, zastanawiając się nad tym spotkaniem. Przy sąsiednim stoliku siedziała rodzina
z takim 16-17-letnim chłopcem. Chłopiec w którymś momencie spojrzał na cygankę, staksował ją od góry do dołu, rzekł do taty: cyganka. Wstał od stolika, podszedł do niej, usiadł i z wyzwaniem na ustach rzekł: no, powiedz mi o mojej przyszłości. Chcesz tego? Zapytała cyganka. No pewno, że chcę. Przecież przyszedłem i usiadłem. Dobrze, ale może najpierw ci powiem o tym, co z przeszłości trzeba załatwić. Zgodzisz się? Oczywiście. Wiesz, tydzień temu ojciec cię poprosił, żebyś pomógł mu w polu. Pamiętasz, jak się zachowałeś? Widzę w obrazie przeszłości, że krzyczałeś, wymyślałeś, że masz tyle zajęć, że masz naukę w szkole, że musisz mieć czas na spotkanie się z kolegami. Złość z twojej twarzy biła. Ogromna. Chłopiec trochę tak struchlał, cofnął się do przodu. Widać było, że się zaczyna zastanawiać, ale po chwili odważnie usiadł głębiej na krześle i dalej słuchał. Wiesz, co ci powiem? Przeproś ojca. Ojciec przecież zarabia na całą rodzinę razem z matką. Jest was 5. Trzeba pomagać rodzicom, bo dbają o wasze utrzymanie, jedzenie, ubranie, dach nad głową też masz. Przeproś i bądź aktywny w pomocy. Sam nawet proponuj. Radzę ci to. Zrób to. Przecież kochasz rodziców. Na to ostatnie zdanie kochasz rodziców młodzieniec wstał, szurnął krzesłem i bez odwracania się nawet usiadł przy sąsiednim stoliku. Ojciec go coś zaczął pytać, ale widać było, że tamten był zbuntowany jak 150. Cyganka po chwili wstała, poszła do domu i tak jak poprzednim razem wszystko opowiedziała, tym razem matce. Matka ją przytuliła i rzekła: córko, od najmłodszych lat miałaś ogromny talent. Zmieni się to w twoim życiu. Mamo, ale po co mi taki talent? Powiedziała cyganka. Każdy dostaje taki talent, jaki dostaje. Ceń go. Mamo, ale odchodzą ode mnie zdenerwowani, zezłoszczeni. No bo im podpowiadasz może takie zachowania, które małe im pasują. To się zmieni. Może się zmieni. I znowu minęło kilka dni. Cyganka wybierała się do miasta i musiała wsiąść w pociąg. Przyszła na stację. Była już trochę inaczej ubrana jak cyganka, ale i tak się rzucało w oczy, że jest cyganką. Ale była piękna. I raptem jakiś mężczyzna spojrzał jej w oczy i rzekł: jaka piękna cyganka. Wiesz, jestem dziennikarzem. Może mi coś powiesz, to napiszę w artykule. Powiedz mi coś o naszym królestwie, w którym żyjemy. Cyganka spojrzała na mężczyznę, uśmiechnęła się. Spojrzała też na zegar na stacji, zobaczyła, że jeszcze 15 minut do przyjazdu pociągu, więc zdecydowała się odpowiedzieć i powiedzieć. Królestwo ma się absolutnie dobrze.
Wszystko, co się zdarzy w tym roku, jest dobre. Dla jednych to, dla innych coś innego, ale wszystko to, co w ciągu ostatnich lat mówili wielokrotnie. Czasami ma prawo być tak, że zdarzy się jednak coś innego, ale to dlatego, by jednak spójność wszystkich wypowiedzianych wcześniej słowach, zdaniach się zdarzyła. Dobry to jest rok. Bardzo dobry rok. A zdarzy się wszystko to w Królestwie, co w jedności dla wszystkich jest już też przeznaczone. To też rezultat tego, co robili i jak w przeszłości. Czy pamiętasz, jakie wypowiedziałeś 2-3 lata temu słowa? W tym roku się wszystkie też spełnią. Dziennikarz chwilę pomyślał. No, muszę sobie przypomnieć, co 2-3 lata wypowiadałem, jeśli chodzi o moje życie. No, jeśli chodzi o królestwo, bardzo dobra przepowiednia. Jeśli chodzi o moje życie też, bo przecież odpowiadam za wcześniej wypowiedziane słowa. Cyganko, piękna dziewczyno, ogromnie Ci dziękuję. Podniosłaś mnie na duchu? A nad tym, co powiedziałem parę lat temu, muszę się zastanowić, skoro w tym roku to się spełni. Dziękuję, dziękuję. I szybkim krokiem oddalił się, bo właśnie jego pociąg nadjechał. Cyganka wróciła do domu. Mamo, tato, pierwszy raz ktoś mi w ogóle podziękował za to, co powiedziałam. Oj, córko, no i co ty na to? Zapytał ojciec. To znaczy, że jestem użyteczna, potrzebna. To znaczy, że mój talent ma dla innych znaczenie. A czy dla ciebie on ma znaczenie? No pewno, że tak. Oczywiście. Otworzyły mi się szeroko oczy. Ten ktoś mi podziękował. Dziękuję wam, rodzice, że budowaliście we mnie wartość i znaczenie tego, kim jestem. Bo teraz już mogę być cyganką przepowiadającą w sposób prawdziwy. Proszę, dziecko, przecież wiesz, że rodzice cię kochają. Tak, wiem, wiem. Dziękuję. Tyle bajka. A wy zastanówcie się, co w poprzednich latach chcieliście, mówiliście, żeby wam się zdarzyło, przytrafiło. Tyle na dzisiaj. Wszystkiego dobrego wam życzę w tym roku. Cześć wam.